Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś pomaluję dla Ciebie okrągłe pudełko i zamknę w nim troszkę lata, czyli lawendy. Zaczynam od malowania wieka. Pudełko jest z łuby. To jest dosyć nietrwały materiał, ale kształt ma bardzo fajny. Bardzo często po nie sięgam. Lubię je jako opakowania, zarówno na biżuterię, jak chociażby na ciastka, które niosę komuś w prezencie. Farba, której używam, to farba o nazwie Cream Love. Jest to farba marki Flair, jest to farba mineralna i maluję tą zewnętrzną wieko pudełka 2 razy, żeby uzyskać pełne krycie. Jeśli chodzi o dół pudełka, to mam do dyspozycji taki fajny kolor Chocolate Blush, który jest jednocześnie trochę brązowy i trochę fioletowy. I do tego użyłam koloru Purple Rain. Ten drugi kolor będzie mi służył do cieniowania i stworzę rodzaj takiego efektu ombre. Najpierw dół pudełka w całości maluję kolorem Chocolate Blush i dopiero po wyschnięciu wprowadzę właśnie ten efekt ombre. Robię to w ten sposób, że połowę maluję na kolor Chocolate Blush, połowę maluję na Purple Rain, a następnie za pomocą dodatkowego pędzla zaczynam przecierać środek, łączenie między tymi dwoma farbami, tak żeby zaczęły między sobą ładnie przechodzić kolorystycznie. Jeżeli chcę mieć więcej tego fioletu, no to dodaję troszeczkę więcej fioletu i ciągnę farbę w dół. Ważne, żeby obie farby były mokre. Po wyschnięciu sięgam po kolor czarny i po kolor Burnt Umber, czyli brązowy, i szpachelkę w kształcie rąbu. Za pomocą tej szpachelki nanoszę na płasko, jakby pocieram brzegi pudełka, tak żeby stworzyć wrażenie, że farba z niego złaziła latami, i postarzam go w technice takiej shabby chic, ale to jest taka shabby chic malarska, nie za pomocą wosku i papieru ściernego, tylko po prostu ja tą technikę tutaj maluję. Żeby było jeszcze bardziej realistycznie, wprowadzam farbę brązową i żółtą, yellow ochr, żeby jeszcze jakby pordzewić te mocno przetarte brzegi. Farbę mocno rozwadniam i za pomocą pędzelka, palca i mokrej ściereczki wszystko to po prostu cieniuję. Czyli te najbardziej postarzone brzegi podkreślam jeszcze takim rdzawym kolorem, żeby pudełko było postarzone. Sięgam po medalion. Jest to medalion z pleksji, który w normalnych okolicznościach służy do zawieszania, a tu posłuży mi jako okienko do mojej lawendy. Usuwam zawieszkę za pomocą szczypiec i do kształtu medalionu dopasowuję obrazek z papieru. W tym przypadku to jest papier do scrapbookingu, jest to tak naprawdę reklama premiery nowej linii papieru dotyczącej lawendy i postanowiłam wykorzystać ten motyw, bo jakby odpowiada temu, co chcę stworzyć, czyli lawendowy klimat. Mamy tutaj widoczek z Prowansji prawdopodobnie. Wycinam, dopasowuję do medalionu. Przygotowuję wyciski z lekkiej masy modelarskiej. Użyłam foremki Primy z lawendą i teraz po wyciśnięciu tej lawendy maluję ją kolorem Purple Rain, tym samym właśnie fioletem, który był na pudełku, przy czym tutaj, ponieważ maluję wyciski na świeżo, to ja tą farbę dosyć mocno rozwadniam, żeby wpłynęła we wszystkie rowki. Ten motyw jest taki dosyć detaliczny, drobniutki, więc żeby każdy kwiatek lawendowy został dokładnie pomalowany. W tym czasie, kiedy lawenda sobie schnie, ja odmierzam odległość mojego kółka i przyklejam papier za pomocą kleju hobby. Jest to klej kontaktowy, wystarczy niewielka ilość, żeby nanieść ten papier, docisnąć i czekam, aż wyschnie, po to, żeby posypać ten mój papier odrobinką lawendy.
Lawendę, zanim trafi lawenda na moje pudełko, użyję lakieru, którym zabezpieczę zarówno papier, jak i pudełko przed dalszym działaniem. Jest to lakier ultramatowy z La Pajarity, jest lakierem żelowym, maluję zarówno góry, jak i dół pudełka, tak żeby całość dobrze zabezpieczyć, a jednocześnie nie stracić charakteru farb kredowych, tej matowości, tego głębokiego matu. Przygotowałam sobie odrobinę suszonej lawendy, nanoszę ją na mój papier, a następnie za pomocą kleju w żelu kropelka tworzę takie maleńkie kropeczki wokół mojego medalionu i bardzo ostrożnie, żeby nie chwycić właśnie kropelki, staram się przyłożyć wszystko i zdjąć nadmiar za pomocą znowu patyczka, żeby broń Boże nie przykleić się do swojego własnego pudełka. I teraz wracam do kleju hobby i przyklejam moje wyciski lawendowe za pomocą właśnie kleju i wyciski dopasowuję do kształtu tutaj mojego medalionu, tak żeby ukryć łączenie to plastikowe i punkty, w których właśnie klej kropelka przyklejał mój medalion do drewnianego pudełka. Po przyklejeniu najlepiej byłoby odczekać, żeby całość dobrze wyschła, bo kolejnym etapem będzie kolorowanie tej mojej lawendy, żeby nie była jeszcze miękka. O wiele łatwiej koloruje się pastami woskowymi w momencie, kiedy wycisk z foremki jest już stabilny. Używam pasty woskowej w kolorze złota i białego złota, dlatego że białe złoto tworzy jeszcze jeden wymiar koloru, jeszcze więcej światła wprowadza i te dwie pasty woskowe po nałożeniu wykańczają właśnie tą górę mojego pudełka. One jednocześnie zabezpieczają powierzchnię. Ponieważ mamy medalion akrylowy, to mogę go wyczyścić za pomocą mokrej chusteczki. I na samym końcu stwierdziłam, że warto byłoby jeszcze pocieniować brązową farbą wokół mojej lawendy, tak żeby ta nierówność jakby stworzyła pewnego rodzaju głębię. Rozwadniam mocno farbę i wycieram jej nadmiar za pomocą mokrej chusteczki, rozcierając odrobinę ten kolor. Każdy brąz ma w sobie odrobinę fioletu, także wszystko pięknie się zintegrowało. Doczyściłam pudełko, wszystko dobrze wyschło, zostało zabezpieczone i moje pudełko zamykające wspomnienia z wakacji jest gotowe. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że czujesz się zainspirowana do podobnych pomysłów. Koniecznie chwyć za farby, nie siedź za długo przed YouTube'em. Do zobaczenia w kolejnym filmie.